Witajcie telewidzowie kolejnego dnia w Indiach. Można powiedzieć, że ostatniego, ale to jest mój przedostatni dzień w tym mieście, w tym kraju. Za jakieś 16 godzin mam lot. Już tutaj nie mam spania teraz w tym hostelu. Tutaj mogę sobie zostać na takiej wspólnej przestrzeni, więc idę teraz trochę na miasto. Zjem jakieś śniadanie, pokręcę się trochę. Oczywiście ogolę się, bo trochę zarosłem. A lot mam dokładnie o 3:50 w nocy. W tym moim hostelu też jest spoko, bo jak wam powiedziałem, ja mogę sobie tam siedzieć w tej przestrzeni publicznej i nikt mnie stamtąd nie wygoni. No i też mogę korzystać z prysznicu, więc jak wrócę sobie z miasta dzisiaj, no to pewnie skorzystam z tego prysznica przed wylotem. Pieniędzy mi brakło, więc muszę jeszcze trochę wybrać. Pamiętajcie, SBI i Bank of India dają za darmo. Tysiaka sobie wybrałem, czyli to jest 44 zł. Zobaczcie na tego pana, no podejrzewam, że one wszystkie puste, no ale mimo wszystko trochę to waży. Jeszcze nie wiem, o co chodzi. Kolega ma tutaj jakieś korzenie, różne zioła jeszcze jakieś. No i ktoś tutaj sobie podszedł i coś zamawia, ale jeszcze nie wiem, o co chodzi. Co po prostu obierze te korzenie i będzie do jedzenia? Obrał, teraz opłucze w wodzie, ma tutaj takie wiaderko. Podpytałem, to na pewno już nie jest do jedzenia, tylko robią coś takiego, ale po co? To jeszcze nie wiem. Nadal nie mam pojęcia, o co chodzi, ale wydaje mi się, że to coś związane jest z religią jakąś, bo pozawijał to wszystko ładnie w sznurki, w tą włóczkę, no i ten drugi pan zabrał to, ale do czego używa, to nie wiem. Kawałek dalej widać, jak chłopaki szykują się do lunchu. Patrzcie, tutaj ziemniaki, tutaj już są przygotowane samosy do smażenia. Tam są te piękne, dobre kotlety, które ja lubię. Pewnie warzywne. O, tutaj, zobaczcie, ziemniaki się gniecie, pewnie jakiegoś farszu. No właśnie, dopytałem, na samosę to będzie. Na śniadanie zamawiam sobie omlet z 2 jajek. A na razie 2, bo wiecie, tutaj jeszcze na mieście zaraz coś spotkam, to zaraz sobie dojem. Tam widzę jakaś cebula, trochę chili, sól pewnie, patela, zobaczcie tutaj na takich ogniach widać trochę. Teraz trochę oleju, patrzcie, na takich ogniach tutaj grillują, smażą. Chwila i mój omlet będzie dobry. Mój omlet już gotowy, no prawie, ale jeszcze patrzcie, zamówię sobie sabji, czyli te warzywa. Zaraz kolega mi tutaj podsmaży. Do warzyw jest inna patelnia. Tamta, gdzie pan tutaj schował? Tam gdzieś schował do jajek, bo te jajka są, one w ogóle się tutaj nie przyklejają na tych starych patelniach. O, to są moje warzywa. Taka porcja do tych jajek. I tak wygląda mój zestaw. 2,40 zapłaciłem za tą swoją porcję, 2 jajka do tego warzywa. Jak tak chodzę po tych ulicach, zwróćcie uwagę, ile tutaj jest biznesów. Te wszystkie biznesy, które tutaj są na ulicach, no to w miastach, państwach europejskich, no to poprzejmowały duże supermarkety, takie sieciówki, a tutaj wszystko po prostu się sprzedaje na takie detaliczne sprawy, czyli powiedzmy jeden zajmuje się czymś tam, drugi czymś tam, trzeci czymś tam, no i dlatego też dużo ludzi tutaj znajduje pracę, bo tak to wszystko u nas sprzedają w jakichś supermarketach, a tak to każdy może prowadzić jakiś swój biznes. Zobaczcie, jaki tutaj biznes. Oni często pakują na wynos jakieś jedzenie czy coś w gazetę. Te gazety już zazwyczaj są posklejane i tutaj widać, że pan produkuje, takie całe sprzedaje, po prostu wiecie, że ładujecie, no tutaj jakieś danie, jakieś samosy czy coś. I to jest dopiero recykling. Takie przeczytane gazety nie trafiają gdzieś do kosza, tylko właśnie trafiają w takie miejsca, gdzie ktoś później robi z tego jeszcze takie paczuszki, które się później bierze na wynos. U nas jak potrzebujemy ryż, to zazwyczaj idziemy do supermarketu. A tutaj patrzcie, jedno stoisko, drugie stoisko, trzecie stoisko. I każdy zarabia sobie jakieś tam pieniądze. Sklepik na sklepiku, takie podstawowe rzeczy, jakieś chrupki, napoje, nic więcej. Tutaj też pan sprzedaje przyprawy, zobaczcie, jak one ładnie wyglądają. Na kilogramy można kupować. Tutaj jest czarny pieprz. Trafiłem gdzieś na taką dzielnicę, gdzie sprzedają tutaj mnóstwo przypraw z każdej strony. Też są świeże papryczki chili. Patrzcie, tutaj pan sprzedaje pod parasolem imbir przykryty tutaj i tutaj coś jeszcze, ale nie wiem, co to jest. Ogólnie sporo jakichś suszonych jest tutaj strączków, są też suszone chili, patrzcie. Mają też spory asortyment suszonych ryb różnego rodzaju. Tutaj zresztą to chyba nawet same ości są, mięsa tutaj nie ma. Są jakieś krewetki, widzę, różnego rodzaju ryby. To jest ciekawe, kolega ma biznes, patrzcie, na motorze. Ma też tutaj jakieś zboże, widziałem, chyba cieciorka jest. Tak, to jest cieciorka. Na to wygląda. I zobaczcie, mieli mąkę na świeżo. Patrzcie, jak to funkcjonuje, tutaj leci i na kilogramy sprzedaje. Szukam coś do jedzenia, żeby sobie przekąsić. Tutaj kolega jakieś kary ugotował. Przerzuca z tej dużej patelni, patrzcie. O, tam jeszcze coś pokazuje drugi. Nie wiem, nie widzę, co tam jest. A, tam się coś gotuje. Kurczakowe kary. Podejdziemy bliżej. O, pięknie wygląda ten sos gravy. No, jeszcze mi każe zamieszać. Dobra, ja wiem, jak to wygląda. Pięknie, super. Ale okej, szukam na razie coś innego. Mam ochotę na biryani ostatnio. O, tutaj następny kolega
Patrzcie ile chili. Chicken gravy. Chicken gravy, zobaczcie, czyli taki kurczakowy sos. Tak, a tutaj, tutaj taka stołówka, widzicie? Ryż, jakieś tali robią, jajko. Sporo tych miejsc do zjedzenia jest. Tutaj kolejne. Tutaj kolejne. Jeszcze się ogolę przed wyjazdem. Kolega najpierw sprawdzi stan mojego zarostu, jest dobrze. Jest co robić, patrzcie, tutaj ma taki zestaw. Najważniejsze, żeby były żyletki nowe. Coś czuję, że to będzie najlepsze golenie. Będzie na piankę. O, coś nie leci ta pianka. Kolega opłukał. Sprzęcik. A, i teraz będzie właśnie jeszcze jakieś mydło albo żel, dezynfekcja. Brzytwa już w sumie wyczyszczona, teraz trzeba nową żyletę założyć. O, są nowe żyletki. Tu nie ma żadnej ściemy. Żyletka na pół, bo na pół wystarczy. No to jedziemy. Tutaj zawsze golą 2 razy. Teraz będzie jakiś sztorm. Ale szczypie jak nigdy. No i jak? Od razu lepiej. Świecę się trochę, bo mnie nasmarował jeszcze czymś. Po goleniu wpadłem jeszcze sobie teraz na szybki obiad. Biorę sobie tego kurczaka. Zobaczcie jaki sos gravy. Ja uwielbiam sosy gravy. Do tego jest taki placek, roti, cebula i chili. Zaraz zobaczymy ile będzie w kurczaku w tych 70 rupiach. Kolega tak ostrożnie nakłada tego kurczaka. O, więcej gravy. Tak wygląda mój zestaw za 80 rupii, czyli 3,50. Tutaj nie ma takiej jakby restauracji, trzeba zjeść to na ulicy. Siedzę na takiej ławce. Zaraz w sumie wam pokażę jak ta ławka tutaj wygląda. O, to jest moje danie. Tutaj o, restauracja jedna obok drugiej. Nie no, dzisiaj to jestem głodomorem. Tamtego kurczaka za wiele nie było, więc dopcham się innym kurczakiem. Mój placek już prawie gotowy. Powiedziałem, żeby tam trochę mniej oleju dał kolega. Do mojego placka już poszło jajko pod spód, widzicie? Już wystaje taki omlet. Zaraz to będzie odwrócone i będzie kurczak do tego. Kurczak będzie właśnie z cebulą, z papryką, jakimiś dodatkami. Mój kurczak już podsmażony. Zobaczcie, teraz wystarczy trochę świeżej cebuli i czas będzie go zwijać. Ale jeszcze tutaj mi się wydaje, będą jakieś sosy. To widzę, że już wszystko wygląda dobrze. Czas na składanie. 3 zł taki lokalny kebab. Mam jeszcze 13,5 godziny do odlotu i wróciłem sobie teraz do hostelu. No chwila relaksu. Wychodzę jeszcze coś zjeść i rozpakowałem swoją torbę, więc muszę jeszcze raz kupić folię taką, którą będę mógł owinąć swoją walizkę. Jedzie i trąbi cały czas. No pewnie, że tak. Jest godzina 20 i teraz jest jeszcze więcej ludzi niż było wcześniej, jak byłem na mieście. Patrzcie tam, tam wszyscy gdzieś idą. No ja też idę w tą stronę. Idę do tego supermarketu. Pytałem tutaj w kilku sklepach, nie mają tej folii, więc supermarket jakiś tam jest niedaleko. Jakieś 10-15 minut miałem ze mojego hostelu. Zobaczcie jak tutaj wykuwają napisy w kamieniu. Teraz akurat jakąś ramkę robią. Zobaczcie co tutaj się dzieje, ile ludzi. No jest ich tutaj trochę. Jestem teraz pod jakimś wiaduktem, tutaj też jest mega gorąco, duszno. No i tutaj sprzedają jakieś warzywa, jest czosnek, jest imbir. Czosnek skubią na małe, patrzcie, na małe ząbki, tak sprzedają. Tu jakieś widzę klapki też sprzedają. Wszyscy coś gdzieś niosą. Okazało się, że tam nie ma przejścia, gdzie ja poszedłem i z powrotem muszę iść pod ten wiadukt. I tam gdzieś w prawo kolega mówi, że mam skręcić. Tutaj jest jakieś wejście, spróbuję iść tędy. O, tutaj też szykują, patrzcie, cebula. Ziemniaki też już są obrane. Podejrzewam, że to już nie na dzisiaj, tylko to już na jutro będzie gotowane. I co tutaj jest? Subway this way. Ja to nie mogę iść Subway. Coś mnie chyba ktoś tutaj ściemnia, że ja mam iść tą stroną. Dobra, spróbuję. Chyba jest dobrze, wyszedłem tutaj na górę i miałem wyjść na górę. Więc zaraz będę szukał gdzieś tutaj tego sklepu. Bo niedaleko, ja się gdzieś tutaj kręcę cały czas koło tego sklepu. Jest mój sklep. Patrz, trochę mi to zajęło. A tutaj oczywiście coś tam jeszcze gotują. Dobra, a w ogóle mogłem to z innej strony. Ale to nie ten chyba sklep. Ja nie tego sklepu szukałem, kurna. To jest sklep z ciuchami, zaraz wam pokażę. A ja szukałem innego sklepu. Chyba, że on tam w środku będzie, no muszę to zobaczyć. Patrzcie co robią w sklepie. Trytkę, żebym nic nie ładował do plecaka, czaicie? To też są niezłe jaja, patrzcie. Tutaj trzeba teraz otworzyć, żeby mi kolega otworzył. A, rachunek, coś tam kupiłem, nie kupiłem folii, ale... I teraz kolega sprawdzi co ja mam. Liczy teraz ile rzeczy, tak. Wszystko się zgadza. Skanuje rachunek. No i teraz mi może plecak otworzyć, jeszcze pieczątkę na rachunek. No i jest, specjalny sprzęt nawet do tego.
Zaraz wam pokażę, jak biryani wygląda i jak tutaj ładują w pudełka na wynos. Jest ziemniak, jest kurczak, jest ryż, ale lampa mryga. Biorę sobie jedzenie na wynos. Taki sos z kurczakiem. Do tego mojego curry biorę sobie jeszcze takie smażone warzywa na wynos. Na tej ulicy, co ja mieszkam, gdzie jest mój hostel, tutaj mieszka kilka rodzin. Na ulicy, bezdomni. No i tutaj akurat sobie gotują teraz jedzenie. Patrzcie, tutaj normalnie autobusy jeżdżą, samochody, a oni gotują codziennie. Codziennie coś takiego można zobaczyć. Witajcie telewidzowie, dzisiaj już czas na mnie, ja spakowana, mam godzinę 6:50, tak. Spałam dzisiaj z 1,5 godziny, także wyspana nie jestem, jeszcze myślę, czy wziąć taksówkę na lotnisko, czy jechać jak ostatnio, dojechać sobie do stacji kolejowej czy autobusowej i później właśnie autobusem. No ale to już na dole się chyba rozstrzygnie. Teraz trochę się obudziłam, więc w sumie mogłabym jechać tym autobusem. Żegnam się z moim pięknym apartamentem. Do zobaczenia! Jak szłam, miałam odblokowany telefon i przypadkiem kliknął mi się zamów Ubera. Patrzę za 3 minuty, a już opłacony jest, więc nawet do 7 nie zajdę, żeby jakąś przekąskę kupić, a no godzina drogi tym Uberem, a ja lubię coś rano zjeść. Ale numer. No nic, widocznie przeznaczenie. Tak musiało być. Jestem już na lotnisku, dojechałam, zajęło to 57 minut i zapłaciłam 63 zł. Przypadek miałam zapłacić, no taniej, wiecie, miałam jechać sobie tym autobusem, ale nic, widocznie musiało tak być. Teraz już mam wózeczek, idę nadać bagaż. Tak pięknie tutaj sobie leżę. I mam nadzieję do saloniku, że jakiś będzie i zjem dobre śniadanie. Zobaczcie, ile tutaj jest lotów. Mojego jeszcze na tym nie widzę, chyba że jestem na złym terminalu. To też jeszcze jest taka możliwość. Podeszłam już do pani o okienka, ale była zajęta i patrzę, wskoczył mój lot, także jestem na dobrym terminalu. Wczoraj mówiłam wam, że Grab mi coś po zakończeniu podróży jeszcze doliczył i dzisiaj było to samo. Przejeżdżaliśmy przez 2 bramki. No i na koniec rachunku do tego, co ja rezerwowałam, to jeszcze było doliczone 7 ringgitów. Także spada jakby cena tutaj na pasażera. To jest ciekawe w sumie, bo wydaje mi się, no w Bangkoku jak tak jest, to przynajmniej kierowca o tym mówi, że będziesz musiała zapłacić czy coś. A tutaj po prostu szczytuje, przejeżdża prosto przez bramki i tyle. I później dodają to do rachunku. Pół godziny zajęło mi nadanie bagażu, ale mam już swoje bilety. Idę teraz przejść przez bramki, no i w końcu na śniadanie. Długo się to zeszło. Chyba dobrze, że tym autobusem jednak nie pojechałam, bo mam 1,5 godziny i muszę już się stawić pod bramką, także no tego czasu za wiele też nie ma. Nie wiem, czy te saloniki tutaj będą, bo sprawdziła mi, że to jest ogólnodostępna strefa i w ogóle na mapie teraz mi pokazuje, że na innym jakby musiałabym przejść przez jakiś, nie wiem, czymś podjechać w ogóle, także nie wiem, czy to tutaj będzie, ale są jakieś dwie tutaj widzę. 2 saloniki, podpytam tam, może coś się uda. No tutaj tylko są te 2 i w aplikacji one nie są wypisane, zobaczymy. Trzymajcie kciuki. Udało się, wow. Pani powiedziała tylko, że z moją kartą nie ma prysznica i nie ma czegoś jeszcze i że ograniczony pobyt jest na 2 godziny, ale ja i tak 2 godzin tutaj nie spędzę. Super. No sporo tutaj ludzi. Także nawet jeśli nie macie w aplikacji wypisanego, że jest salonik, to warto podpytać tutaj, jakie są możliwości i sprawdzić, bo tak jak mi się akurat udało, nie ma go w aplikacji, a jestem w środku. Super! Tutaj pan na świeżo robi kawkę, zobaczcie jakie piękne croissanty. Tutaj mamy sałatki, a tutaj ludzie stoją w kolejce. Wydaje mi się, że do kucharza. O jacie, ale tu dobroci fasolka. Tam pieczone pomidory, tutaj jaka piękna jajówka. Jajówkę to ja biorę. Jest tyle ludzi, że to jest jedyny wolny stolik, ale jeszcze nie posprzątany. Ja już, żeby tam w kolejce nie czekać, to wzięłam sobie taką podobno tradycjonalną zupę, czy danie malezyjskie. No i tutaj mam swoje. No na razie czekam na kolanach, będę jadła, bo już z głodu umieram. Pan obok mnie równo tutaj daje harapię. Jeszcze ciekawą rzeczą jest to, że przeszłam z butelką wody. Nikt tego tutaj nie sprawdzał, nie kontrolował, także da się ze swoimi napojami przechodzić. Było na słono, to teraz na słodko i poprosiłam pana, już mi robi cappuccino. Wrzuciłam sobie croissanta do podgrzewacza, o właśnie wypadł. Posiedziałam 1,5 godziny w saloniku, zrobiłam sobie na wynos jeszcze herbatę, croissanty zapakowane, przebrałam się w leginsy. Wyciągnęłam sobie tutaj pod ręką, żeby mieć rzeczy właśnie do przykrycia się. O, ja widzę, że ja muszę chyba jakiś autobus jeszcze wziąć. Mam nadzieję, że
że szybko to pójdzie. No, napisane 3,5 minuty. Wsiadam już do autobusu i jest 15, bo już wiecie, pikawa chodzi. Stoi moja maszyna. Widzę, że ludzie już wchodzą, w rękawie są. Matko, ona gdzieś mnie na koniec jeszcze wywodzi. Będę zaraz biegła. No i biegnę. Powiedzcie mi, czy to nie może być choć raz normalnie u nas? Jezu, słuchajcie, widzę moją bramkę. Nie jestem ostatnia, stoją jeszcze ludzie. No ale już wcale ich tak niedużo. A najlepsze jest to, że jak tam siedziałam, to nie było żadnej informacji. Było, że o 9 trzeba się udać do bramki, ale wiecie, zanim oni to otworzą i tak dalej, to zawsze to trwa. Tutaj warto zaplanować na tym lotnisku zdecydowanie więcej czasu i nie iść do pewniaka na ostatnią chwilę. I znowu zawitam w Szardży. Jak widzicie, na tej bramce też nic nie jest pokazane, że jest już odprawa, że ludzie wchodzą. Także nie wiem, chyba jakieś tutaj błędne informacje na tych tablicach. I teraz dopiero tutaj pojawił się final call, czyli jakbym była jeszcze tam, to nie wiem, czy bym zdążyła. Sprawdzali tutaj ludziom ilość bagaży, no i tutaj jak ktoś miał za dużo, to kazali zrobić tak, żeby je rozłożyć. No i teraz przede mną na przykład ludzie idą i każdy niesie jeden bagaż, bo tam jakaś babeczka miała 2, no to mówi nie, tak nie może być. Ale jakby dalej idą, ale widzę, że tam niektórych zatrzymali, tak samo Polaków, także no pilnujcie się tutaj co do wymogów tych bagaży. WR Arabia. Ja przeszłam całe szczęście bez problemu, już w rękawie jak widzicie. Wlałam sobie całą butelkę wody w saloniku, no i tutaj była kolejna kontrola i kazali to wylać, ale herbaty nie kazali mi wylać, więc dziwne, herbata cała przeszła w termosie. Siedzę i już mam miejscówkę przy oknie. Dobrze, że wczoraj zrobiłam odprawę online, bo to było ostatnie miejsce przy oknie, a już na dalszy lot nie było nic. Dzisiaj jeszcze zapytałam pani, czy mogłaby mi zmienić, może jakieś miejsce się zwoliło czy coś, powiedziała, że nie. Także obydwa samoloty są pełne, no i później ma miejsce w środku. Wyciągnęłam swoje drugie śniadanie, które wzięłam z saloniku. 2 takie croissanty, do tego włożyłam masło do środka, no i herbatka jeszcze ciepła. Malezja startuje, później Arabia i z tyłu już kolejny się ustawił z jakiegoś też Baltic. Marcin sprawdził, mówi, że na Langkawi leci. Nagrywek to dzisiaj z takim oknem to chyba nie będzie. Tutaj widzę, ale te zacieki to są z zewnątrz. To drugie też widzicie, zacieki ma. Let me see what you see. I just wanna understand what you see in me. And 4, 5, 6, am I complicating it? How could anybody love someone so damaged? And we don't always add up, but somehow we're always enough. 7, 8, 9, 10, baby, here we go again. If this is just a fraction of what lies ahead, then Nie tylko ja podróżuję w klapkach, widzę, ale u mnie dzisiaj bez skarpetek, dosyć ciepło było. Szybka obsługa, my jeszcze nie wyszliśmy, a bagaże już będą wyjeżdżały. Powiew gorącego powietrza. Teraz jeszcze szybka jazda autobusem i będę miała jakieś 1,5 godziny w kolejnym saloniku. To lotnisko już bardzo dobrze kojarzę, więc wiedziałam od razu, gdzie jest salonik. Ale tu spokój dzisiaj, bo na lotnisku to chaos. A na śniadanie, zobaczcie, wlatuje chicken tikka masala. Jest godzina 14 i takiego wyboru tutaj jedzenia, to jeszcze powiem wam, nie widziałam. No różne, przeróżne dania tutaj są. Tutaj jest jakiś jeszcze ryż inny, tutaj... O, to kiedyś pamiętam, jadłam tutaj. Zaraz wylądują mnie na talerzu. I tutaj makaron. Ładnie, czysto tutaj jest. Co tutaj jeszcze z tej strony? Aha, jest kawa, herbata, bufet. No i tutaj napoje bezalkoholowe. Jeszcze nie mówiłam, ale dzisiaj są moje urodziny i spędzam je w 16-godzinnej podróży. Jeszcze nigdy nie miałam tak dobrego połączenia w sumie, jeśli chodzi o Europę. Także mam przesiadki, jak słyszeliście już wcześniej, 2 godziny. No to teraz moje zdrowie. Czas opuścić ten hostel, jestem już lekko zmęczony. 15 godzin minęło od wstania, więc włączyłem sobie jeszcze teraz stoper. Zobaczę, ile cała podróż mi zajmie z tym dniem całym tutaj, który spędziłem jeszcze w Kolkacie. Mam jeszcze 3,5 godziny do odlotu, pół godziny gdzieś taksówką na lotnisko, także myślę, że będę 3 godziny przed odlotem, to jeszcze 2 godziny sobie w saloniku posiedzę. Oczywiście wykąpany, ogolony, pod koszulą, wiadomo gdzie jadę. Jeden taksówkarz mi odwołał, pisał do mnie wiadomości, zadzwoń do mnie, patrzę, stoi cały czas. Też tam mu wysyłałem wiadomości, jedziesz czy nie jedziesz. W końcu sam skasował, ale następny już jedzie, powinien za minutę już być. Jadę, jeszcze ochroniarz stał na dole, drzwi otwierał.
I też mówi, że chce tipa jakiegoś za to, że on tam siedzi. Patrzcie na to, jaki spęd kus. Ale ile tych kus tutaj? Za jednym pasterzem lecą. Jestem już na lotnisku, 25 minut w taksówce. Mam już swoje torby zapakowane na wózek, wchodzę. Tutaj przed wejściem sprawdzają wojsko albo policja, albo jakaś straż. Sprawdzają bilety i paszporty. Dzisiaj lecę liniami i co ważne, najtańszymi jakie były, katarskie. Pięknie, bo nikogo przede mną nie ma, aczkolwiek są ludzie przede mną tam, ale nikogo nie ma już przede mną w kolejce, więc jestem następny. Mam już bilety, idę teraz na odprawę bezpieczeństwa. Widzę już salonik, jest napisane Travel Club. O, spora kolejka tutaj. A już chciałem tam iść do środka. Tutaj w Indiach bardzo rygorystycznie podchodzą, jeżeli chodzi o baterię. Jak leciałem z Siliguri do Kolkaty, no to też miałem baterię schowaną w plecaku nadawanym i oni to sprawdzali i tam zaczął wypytywać mnie, mu powiedziałem, o co chodzi, że to jest bateria nie taka, którą się ładuje, w sensie ją też się ładuje, ale ona jest taka zabudowana. On mówi, dobra, okej, przeszło. No i oni wzięli numer telefonu tutaj mój dzisiaj, mówi, bo my też sprawdzamy walizki, jak coś będzie, to będziemy dzwonić po ciebie. No i coś podejrzewam, że zadzwonią dzisiaj, bo im to na pewno wykryje. Okazało się, że mam iść tutaj na górę. To jest, tak samo się nazywa ten salonik, ale tutaj jest dla pierwszej klasy i dla tej karty, co ja mam, Priority Pass, a tam wszyscy chyba, którzy chcą zapłacić po prostu. Nie wiem, po prostu rozdzielili to. Ale to są te dwa same saloniki, tak samo się nazywają. Dobra, idę coś zjeść. Zaczynam od kawy, bo jestem już trochę zajechany. Spory wybór tutaj znajdziemy, zaraz Wam pokażę. Tutaj zaczynamy od deserów, też ładnie wyglądają, więc pewnie się skuszę zaraz na jakiś deser. Patrzcie, tutaj mamy jakieś nuggetsy, tutaj mamy jakieś curry, na to mi wygląda. Tutaj mamy kurczaka jakiegoś grillowanego i tutaj też jest jakiś chicken orange, coś tam. No, tutaj mamy ser, panir i też jakieś, co tutaj mamy? A, wegetariańskie nuggetsy. Dal, jakieś warzywa, drzemę, jakby ktoś chciał, ryż zwykły i ryż, no taki miks jakiś smażony. No i tutaj mamy jeszcze takie dodatki. Mamy sałatkę z ziemniaków, z jabłek, buraczki, widzę, cebula. Tak wygląda moja porcja. Jak nagrywałem, to pan podszedł do mnie i powiedział, że nie mogę nagrywać jedzenia. Biorę sobie jeszcze jedną kawę, żeby tu jakoś wytrzymać w ogóle te 2 godziny jeszcze do odlotu. Jest już boarding od jakiegoś czasu, więc idę pod bramkę. Po tych atakach terrorystycznych powiem Wam, że tutaj cały czas coś sprawdzają i zakazują też nagrywania. Tam nie mogłem, tu nie mogłem, pani mówi, że nie można, nie można. Teraz jestem sam, więc pewnie można teraz. Tutaj widzę, że też jest samolot linii Etihad, ale to jest ten mały. Ja lecę tym szerokokadłubowym, zaraz Wam pokażę. 9 miejsc w rzędzie jednym, ale idę tymi korytarzami. O kurde, to się pośpieszyłem. Tutaj jest biznes klasa, ale to nie dla mnie. Ja tutaj idę. Oj, praktycznie na sam koniec muszę pójść. Teraz też sprawdzimy, czy Katar jest przesądny. 12, no patrzcie, nie ma 13 rzędu. Ale powiem Wam, że samolot upchany cały. To jest moje miejsce dzisiaj, 35F. Ja tak mówię, szybko przyszedłem do tego samolotu. Jeszcze 35 do startu, a teraz kapitan krzyczał, że już jest complete boarding, także może wcześniej polecimy. A właśnie sobie przeglądam tutaj jakieś filmy. No i powiem Wam, nie ma co narzekać na ten interfejs. Tutaj wszystko dobrze działa. Zobaczymy, jakie filmy, nowości może jakieś. No nie wiem, nie znam się teraz, jakie są nowości w kinach, więc ciężko mi tutaj powiedzieć. Widzę, że stewardessa roznosi teraz mokre chusteczki. Jest Gladiator 2 w listopadzie 2004, sprawdziłem, wyszedł, więc całkiem tutaj nowe filmy są jakieś. Jeszcze 20 minut miało być do odjazdu, a my już jedziemy na pas, więc super. Dzisiaj Dreamkiem lecimy 787 serii 800, a Dreamlinery można zobaczyć na niebie już od 14 lat. Taka odległość, Kolkata, Doha. Patrzcie tutaj, będziemy lecieć 5 godzin. Dystans prawie 4000 km. A tu jeszcze nie ma, tu pewnie później będzie fajna prędkość. Obstawiam, że będzie 950-980 km na godzinę, ale to sprawdzimy później. Jest też taka opcja, że można sobie sprawdzić, ile ten samolot w linii prostej ma do jakiegoś miejsca. No i dałem tutaj Warszawa, no to jest prawie 6500 km do Warszawy w linii prostej z Kolkaty. Dobra, startujemy. Zobaczymy, czy prędkość będzie się zwiększała cały czas. Zwiększa się. Dobra, było 20, zaraz zobaczymy. Ja Wam powiem, kiedy się podniesiemy, bo będę patrzył przez okno, więc zobaczymy, przy jakiej prędkości on to zrobi. Już jest 121, szybko. A jechaliśmy z 20 minut na ten pas. Daleko. Dobra, 166, 208. Ciekawe, czy będzie aktualne. Muszę tu ruszać, bo to znika. O, na mile mi przełączyło się. Nie chcę mili. A jest 183. Dobra, pierwsze koła się podniosły, 316 na godzinę. Poszedł.
Dobra, około 300, ponad 300 km na godzinę. A jak obstawiacie, jaka będzie maksymalna, jak będę dzisiaj sprawdzał? O, teraz znowu mi to zniknęło. Jesteśmy już, zaraz, bo na razie to są mile. 340. Chwila po starcie już jest 506 km na godzinę. Już mamy 730 km na godzinę, a zobaczcie, temperatura spadła do -2, a było około 30. Jesteśmy na 11 582 metry nad poziomem morza i lecimy 800, prawie 40 na godzinę. A, i tu jeszcze co ciekawe, minus 44 stopnie na zewnątrz. A ja tu gadu, a wygląda na to, że ja zaraz śniadanie będę jadł. Tak wygląda moje śniadanie. Miałem jakieś dwie opcje, wybrałem indyjską opcję, czyli mam jakiś kurczaka tutaj, parotę i jeszcze do tego jakiś kotlet. Tutaj mam, widzę, jakiś jogurt, owoce i croissant. Zobaczcie, to też niezły paradoks. Zabrali mi ostatnio nożyczki takie z apteczki. One są podobnie były zakręcone jak to, widzicie, tutaj zaokrąglone, żeby czasami nikogo nie zabił. A w samolocie dają coś takiego. Powoli podchodzimy do lądowania. Zostało nam 11 minut. Jesteśmy na wysokości 2 km i lecimy 470 km na godzinę. A, i na zewnątrz jest 21 stopni. Słońce wyszło, pięknie świeci. No niestety ja nie przy oknie. Właśnie wylądowaliśmy, 270 ponad na godzinę leciało przy lądowaniu. Po 5 godzinach powoli wychodzę z samolotu. Przechodzimy teraz przez pierwszą klasę. Tutaj to można siedzieć, sporo miejsca. I to mi się podoba, nie na płytę lotniska, nie do autobusu, tylko od razu pod rękaw, nawet dwa są podstawione. Tam jedni wychodzą, my drugim. Tym Boeingiem dzisiaj leciałem. Mam 2,5 godziny do odlotu, to teraz idę poszukać salonik. Jest i ogromny, słynny misiek w Katarze w Doha, zaraz wam go pokażę z przodu. Zobaczcie jaki wielki, tutaj jeszcze taka lampka nad nim. Tu już widzę, że jest salonik, do którego idę, ale kolejka konkretna, żeby tutaj wejść. Wpuszczają po trochę osób, więc może nie będzie tak źle. Czy teraz my wejdziemy? Jest kilka osób, pani wpuszcza tutaj po kilka osób. Nie, jeszcze nie. Udało się chyba za 5. razem, jak pani wpuszczała, to i ja jestem teraz. Tak myślałem, że jeszcze tutaj będzie trzeba poczekać. Jestem już w środku, muszę teraz znaleźć jakieś miejsce odpowiednie. Sprawdźmy, co my tutaj mamy do jedzenia. Widzę, że jakieś desery na sam początek. Są mi jakieś babeczki do kawy, jak ktoś lubi na słodko śniadania. Tu widzę jakieś ładne omlety już usmażone. Są mi pieczone ziemniaki. I tutaj widzę jeszcze jakieś są szynki i sery. I tak wygląda mój zestaw na dzisiaj. Jajka, ziemniaki, buła, no i sery jakieś. Pojadłam, popiłam, idę teraz już na odprawę przez bramki, żeby znowu nie było takiej akcji, jak miałam poprzednio. Już wolę sobie poczekać na spokojnie. Nie mogłam na billboardach znaleźć bramki, ani mojego lotu w ogóle. No i poszłam w końcu do informacji i pan mówi 1, go, go, go. Nie wiem, czy chcę mnie stresować, bo mam jeszcze 45 minut, chyba że faktycznie już teraz robią to o tyle wcześniej tutaj. Choć coś było, że tutaj właśnie wcześniej wpuszczali na samolot. No nic, idę. Lecę dzisiaj z 1C. Widzę, że jakaś kolejka tutaj jest, ale do wszystkich, do 1A, B, C i D. No ciekawe. Aha, bo tu jeszcze kontrolę trzeba przejść. Nie dokończyłam mam chyba, bo już wiecie, jak to zwykle w stresie. Pani wzięła, mówi tak, chodź. I od razu przeszłam do tego bez żadnej kolejki, a kolejka była dosyć spora. I mówi, tutaj już się ustawia i idź jako pierwsza. No i przeszło wszystko, ale z tego co widzę, to chyba jeszcze nie wpuszczają na samolot, to nie wiem po co mnie tak stresowali. Jeszcze zamknięte, no, checking closed. Skoro mam czas, to jeszcze szybkie mycie zębów i twarzy, przygotowanie. I może jeszcze się zdążę przebrać koszulkę, bo ta już trochę, tak wiecie, odświeżona w firmowej koszulce, można ruszać. Podpatrzyłam na tablicę, do Kuwejtu o tej samej godzinie odlatuje i już mają final call, a u mnie jeszcze nawet nie wpuszczają do autobusów. Postaliśmy chwilę w autobusie, pan teraz wypuszcza tylko tylnymi drzwiami, każe pokazać bilet. No i wchodzę już do maszyny. Na tym lotnisku też kontrolowali bagaż. Pan chodził z taką, wiecie, ręczną wagą. Niektórzy musieli dopłacać. Mimo że jadłam, to już spróbowałam i zamówiłam sobie chipsy. Warszawa wita mnie pięknym zachodem słońca. A ja, mimo że loty bardzo dobre i przesiadki krótkie, to już jestem 20 godzin w podróży. Ten lot trwał 5 godzin, 50 minut. Obydwa loty przetrwałam bez skarpetek. Zapomniałam, że w Polsce jeszcze trzeba przejść odprawę paszportową i są maszyny, ale najpierw w jednej mi nie działał, w drugiej mi nie działał.
Już stanęłam do kolejki, a później mówię, dobra, spróbuję jeszcze w trzeciej. No i w trzeciej się udało, także ominęła mnie ogromna kolejka. No i teraz idę już po odbiór bagażu. Mój bagaż został wypluty jako pierwszy. Zobaczcie, mimo że owinęłam bagaż, to jest tutaj rozerwany. Reklamówka, którą dołożyłam na górę. No ale buty wydają się całe. Zresztą wiecie, te buty z Tajlandii. No i tak, także lecę już, bo tata czeka. Witajcie telewidzowie. Wczoraj już zakończenia nie było. Byłam w podróży, jak wiecie, 22 godziny, mimo że te połączenia były świetne. No to wszystko, dojazd na lotnisko, czekanie, przejścia i tak dalej trochę zajęło. W domu czekała mi niesamowita niespodzianka. Rodzice z bratem postarali się na maksa, aż się wzruszyłam. Było przepięknie, cudownie, także bardzo Wam dziękuję. Poświętowaliśmy trochę. Ja dzisiaj już o 8 na nogach byłam, słuchajcie. No tak, no ale patrząc na ten czas, byłoby plus 6 godzin, więc jakby mój organizm chyba potrzebuje teraz się przestawić. No i teraz siedzę na działeczce, zobaczcie, zielono, pięknie, słońce świeci, cudowny okres się szykuje. Dziękuję, że ze mną byliście, że oglądaliście, dziękuję również za wszystkie życzenia urodzinowe, sprawiło mi ogromną radość czytanie ich i do tej pory jeszcze się odkopuję, żeby wszystko przeczytać i odpisać. Teraz już się z Wami żegnam, czas na spędzenie czasu z rodziną. Trzymajcie się i do następnego. Mua! 3 piwa później opuszczam już salonik, mam 45 minut do wylotu, więc idę, bo tutaj wiecie jak to jest z tymi dużymi samolotami, oni wpuszczają dużo wcześniej. Mój lot jest C7, patrzcie, tu macie C, D, E. Wcześniej tam było AB, czyli macie takie jakby korytarze oddzielone i dopiero macie numerację. No sporo tutaj tych bramek jest. O, sklep Maka. A to co? Można Mercedesa wygrać czy kupić sobie po prostu? I to mi się podoba, po prostu proste rozwiązanie, tutaj nic nie trzeba, siadacie sobie przy tym, macie, zobaczcie, 2 wejścia i ładujecie sobie, a nie jakieś tam wymyślanie, jakąś wieżę czasami postawią na środku, ludzie stoją później z tymi ładowarkami. Na lotnisku w Doha też jest miejsce, gdzie możecie palić papierosy. Ja już jestem na pokładzie, ale numer wyszedł, w ogóle zarezerwowałem sobie miejsce przy oknie, a oni mi zmienili. Powoli ruszamy i będziemy lecieć dzisiaj 5 godzin 20 minut. Startujemy, zaraz Wam powiem, z jaką prędkością się podniesiemy. O, zniknęło, szybko, szybko. 230 już jest. No, nie zmienia się. A my już w górze. No też prawie 300. Chwilę po starcie już jesteśmy 1400 metrów nad poziomem morza i 520 km na godzinę lecimy. Mikrofon mi się rozładował, więc nie wiem jak słychać. Tak wygląda mój obiad. W sumie obiad, śniadanie. Mamy ryż z wołowiną, owoce, ciacho, no i do tego szklanka whisky. Easy come and easy go. You're an unfading star, a gentle love, the kind that lifts you up, no matter how far apart. I guess you could call it chance, but we know it's more than that. It's like we've always known, been set in stone, unbreakable. It's like I've always dreamed, true harmony, unmistakable, unmistakable. W końcu wychodzimy z samolotu, przytrzymali nas tutaj z jakieś 25 minut. Jestem już na Chopinie, trochę to zajęło, ale no właśnie, do odebrania mam tylko jeszcze torbę i już czeka na mnie też transport. Zobaczcie, kogo spotkałem w Warszawie. Poznajecie? Ja nie wierzę, bo po prostu gdzieś miałam takie przeczucie jak w urodziny i moi rodzice, że ja nic nie wiedziałam, że przylecą, ale no nie spodziewałam No się. jest to. Nie było, tym bardziej, że ustaliliśmy, nie było w ogóle tego w planie i dopiero za miesiąc mieliśmy się... To prawda z tym za miesiąc, czy Tak, nie ma? prawda. Aha, no widzicie, przynajmniej to się zgadza.